Proszę coś różne. Jak policja gada z człowiekiem, to chciałbym wiedzieć po prostu, z kim ja rozmawiam, tak? Przedstawiliście się panowie z imienia, nazwiska, czy nie? Próbuje pan mnie legitymować. Przedstawiliście się panowie z imienia, bo na razie to panowie łamiecie prawo. Mógł pan nagrać jakieś zabezpieczenia, kamery tego obiektu i tak I co, dalej. i to jest niezgodne z prawem? To po prostu pan tego nie może robić. Bo to Nie. jest- O, proszę pana. Nie wiemy, co pan nagrał. Ja nie zakazuję panu nagrywania, bo nie ma takiego przepisu. No, To są tylko niektóre obiekty, gdzie nie wolno nagrywać. Zgadza się? nie. Chce pan rozmawiać z naszym przełożonym odpowiedzialnym za służbę? Proszę pana bardzo chętnie. Wyjdzie na To pan. zapraszamy. Za coś to wchodzi. Zapraszamy do Proszę, roboty. proszę przejść do radiowozu. Co w tym radiowozie? Jedziemy gdzieś czy co? Tak, idziemy na komendę. Co w tym radiowozie? Jedziemy gdzieś czy co? Tak, idziemy na komendę. Pojedzie pan z kolegami na Wilczą. Co tam będziemy robić panowie? No będziemy sprawdzać pana dane. No w jaki sposób? Czy ja będę mógł tam nagrywać w środku? Proszę panów, czy ja tam będę mógł nagrywać w środku, ponieważ ja się czuję w tej chwili zagrożony. Jeżeli dyżurny podejmie taką decyzję, że będzie mógł pan nagrywać w strefie numer 2, nie wiem jakie tam są strefy, to będzie pan nagrywał. Jeżeli dyżurny zakaże, bądź komendant, bo to wydaje decyzję komendant danej rejonówki, będzie mógł pan nagrywać. Dobra, Rozumie pan? rozumiem doskonale. Więc mówię, to nie zależy od policjantów, tylko od dyżurnego bądź od Proszę kierownika. pana, od panów to wszystko zależy, ale panowie nie lubimy się tego. Jeżeli chodzi o nagrywanie na danej jednostce, to nie ode mnie zależy, tylko Okej. od kierownika danej jednostki. To prawda, to akurat prawda. Więc proszę pana, jeżeli dyżurny bądź komendant wyda decyzję, że może pan nagrywać, proszę bardzo. W porządku? Jeżeli nie, trudno się mówi. W porządku, Tak, kolega wytłumaczył. w porządku. Rozmawiałem również z pracownikami ochrony. Tak, Oni się czują zagrożeni, że ja przyszedłem i że pan nagrywam. Proszę mi pozwolić dokończyć, proszę pana. Ja panu nie przerywałem. Zgadza się? Rozmawiam z panem kulturalnie. Nie krzyczę na pana. Tak? Słucham pana. Rozmawiałem z pracownikami ochrony. To, że pan nagrywa budynek, wolność to wolna. Ja panu ani ochrona, ani ja, ani żaden inny policjant w tym kraju nie zabroni panu nagrywania obiektu. A wie pan dobrze, że nie można? A wie pan, że pan mówi nieprawdę teraz? Mówi pan? Ale kamerowanie terenu jednostki jest zabronione, tak? Czy popełnia pan wykroczenie, nagrywa pan teren jednostki. Filmuje pan mimo braku pozwolenia, gdyż ta firma sobie tego wymaga. Stoimy sobie w Który miejscu. pan nagrywa, jest objęty zakazem nagrywania. Nie jest zakazem Jest, nagrywania tym obiektu. bardziej, Który że- punkt tego rozporządzenia o tym mówi? Punkt 8. Ale nie wolno tego robić, wie pan o tym? Ale proszę coś różne wiem, więc mógł pan nagrać jakieś zabezpieczenia, kamery tego obiektu i tak I co, dalej. i to jest niezgodne z prawem? To po prostu pan tego nie może robić. Ja panu ani ochrona, ani ja, ani żaden inny policjant w tym kraju, nie zabroni panu nagrywania obiektu. Bo nie ma zakazu, zgadza się? Punkt 8. Bo nie ma zakazu, zgadza się? I pan doskonale o tym wie i ja o tym doskonale wiem. Proszę pana, rozmawiałem, jak wcześniej powiedziałem, z pracownikiem ochrony. Chodzi o to, że mógł pan nagrać pracowników ambasady, tudzież dyplomatów, a oni się po prostu obawiają. No, są z takiego kraju, jakiego są. My na to wpływu, proszę pana, nie mamy. Dobra panowie. To, że Amerykanie coś robią na świecie, bądź inna... Dobra, proszę pana, ja rozumiem, co pan do mnie mówi. No ja to się Pytanie bardzo do panów cieszę. jest takie. Ja rozegram to zupełnie inaczej, ponieważ mi się nie chce jechać na komendę. W związku z czym teraz tak. Czy jeżeli ja panom nie podam danych osobowych w tej chwili, czy panowie mnie, nawet jeżeli nie będę chciał pojechać, zawieziecie na komendę siłą? Czy tak będzie, czy nie? Proszę pana, Zadałem panom pytanie i od tego zależy, co ja musimy zrobię. Tak zrobić, ponieważ takie są procedury, ale chciałbym... Pytanie jest moje, czy pan tak zrobi, czy pan tak nie zrobi, ponieważ ja nie mam ochoty jechać na komendę. Pan mi mówi, że nie wiadomo, tam może dojść do różnych sytuacji, a niech mi panowie nie mówią, że na komendach nie zdarzają się takie różne sytuacje, w związku z czym ja takiej sytuacji chcę w tej chwili uniknąć. Pytanie moje jest takie, czy jak, to jest moje ostatnie pytanie do panów, czy jak ja teraz odmówię podania danych, czy panowie siłą mnie zawieziecie na komendę, jeżeli ja nie będę chciał jechać? Ale nie siłą, ponieważ pan dobrowolnie powiedział, że... Tak powiedziałem, ale teraz chciałbym to wiedzieć, czy jeżeli bym nie chciał jechać na komendę i nie podam danych, ja zbieram teraz dane, proszę pana, do sądu. To jest poważna sprawa. Więc chcę czystą deklarację, żebym wiedział, co mogę teraz zrobić.
Czy ja, jeżeli chcę odejść, nie chcę z panami pojechać, to panowie mnie siłą wciągniecie do radiowozu i zawiecie na komendę. Tak czy tak będzie, czy nie? Tak, Bo ja... Zostanie pan doprowadzony do jednostki. Okej, policji. dobra panowie, panom dane, mam to nagrane. Panowie się przyszykujcie na bakalię, bo ja tego nie odpuszczę. Proszę bardzo, podaję panu dane. Nie będę jechał na komendę. Wie pan dlaczego? Bo jestem dzisiaj wyjątkowo sam. Normalnie bym pojechał, ale na komendach dzieją się różne rzeczy. Tam mi zakażecie nagrywania i znowu pan będzie mnie zapewniał, że wszystko będzie w porządku. Tak jakby nigdy żaden policjant nie złamał żadnego Znaczy, proszę prawa. pana, ja nie odpowiadam za 100 000 policjantów, ani kolega, ani następny kolega, tak? Proszę, niech pan poda dane, sprawdzimy, pójdzie pan i rozejdziemy się w zgodzie. My wobec pana jesteśmy grzeczni i kulturalni, zgadza się? Wie pan co, ja potrzebowałem tylko deklaracji od pana, że pan mnie siłą doprowadzi, jeżeli pan nie podam dane. Mamy takie prawo, I proszę pana, od razu pana informuję, żadne przeprosiny w tej sytuacji nie będą miały żadnego znaczenia. Dobrze, Od komendantów niczego. rozumiem, proszę pana. Poprosimy od pana. Tak? Imię na rodziców poprosimy. Zmusiliście mnie panowie do tego. Nigdy w życiu nie podam nazwiska. Ja nie jest, co pan, do wezwania teraz to potrzebuje, czy co? Nie, proszę pana, gdzie jest w prawie Dobrze, napisane? dobrze. Kiedy pan się urodził i gdzie? Proszę pana, PESEL podam panu, jeżeli pan sobie życzy. Jeżeli jest taka możliwość. Miejscowość urodzenia. Dlaczego pan mnie prosi o nazwisko pańskie? Czy to co wzywa pan mnie teraz? Już wezwanie jest? Co to do cholery jest? Proszę pana, czy ktoś mówił o wezwaniu? Proszę pana, jaki punkt mówi o tym, że ja nazwisko pańskie matki mam panu podawać? Teraz proszę mnie o artykuł. Pan zapytał mnie o dane osobowe. I co teraz się dzieje? Proszę pana, jeżeli ktoś nie ma dokumentu, To co? Na dokumencie nie ma nazwiska pańskiego Dobra, matki. ale pan daje Weryfikowanie, dane z proszę pana, oświadczenia. Dane z oświadczenia ustnego. No i co z tego? Na dokumencie nie ma, więc po co panu moje Nie dane? pan zamieszkuje, bo pan jest zawodowy. Absolutnie żadnego adresu panu nie podam. Nie ma w dowodzie adresu, nic, żaden przepis o tym nie mówi. Jeszcze raz? Naszego urodzenia i... Podejdź sobie to. Ja sobie panowie ze mnie zrobiliście sprawę, to ja sobie z wami zrobię. Inaczej Zrobimy powiem. sobie wasze sprawy. Robi pan sobie jaja, proszę pana, robi pan sobie. Ja panu tłumaczę, odpowiadam na argumenty, a panowie mówicie, że ja zmieniam temat, że ten, że tamto. Nie traktujecie mnie równo, bo nie byliście w firmie Google, mimo że macie pojęcie o tym, że zdjęcia są porobione i kamery też widać. Nie traktujecie mnie równo wobec prawa, to jest bardzo poważna sytuacja, tu się odbywa, ale panowie jeszcze sobie nie zdajecie, jak bardzo poważna. Coś takiego. Dlatego się pan panowie, podwójne standardy stosujecie, ponieważ koledzy nie możecie w ogóle tak być. Nie ma racji. Panowie nie ma pojęcia. I pan zobaczy teraz. Zobaczy, jakie pan jest w tej sytuacji. W przypadku, gdyby się zdarzyły osoby niedobrej woli na jakiejś komendzie, by powiedziały, nie wolno to nagrywać. I ja teraz jestem pozbawiony żadnych, wszystkich swoich praw, ponieważ co teraz się dzieje? Musiałbym ufać panom, a wiadomo, że różnie to bywa. Panowie sami używacie argumentu. Nie znacie mnie, nie wiecie, co ja zrobię. Ale pan Ja też też- nas nie zna. Zgadzam I się. ja nic od Ale- państwa przecież ale nie dobrze, chcę, od ale panów, dobrze, przepraszam. Ja już panu wytłumaczyłem odnośnie nagrywania na komendzie, tak? To nie jest
moje, czy kolegi widzi mi Dobra, ale mógłby pan zadzwonić i zapytać się, powiedzieć, będzie on mógł nagrywać całe zajście na komendzie, czy nie? Mógłby pan tak zrobić. Z dobrej woli, jak pan Ale- mógł. Dobrze. Mógł pan też o to poprosić. Mógłbym. Zgadza się? Mogłem. To działa też oczywiście w dwie strony. Dobra, Ja to zrobiłby pan to? Zadzwoniłby pan i powiedział, zapytał się, przez dyżurnego poinformowałbym swojego Dobrze. dyżurnego, ale proszę mi pozwolić dokończyć. no ja powiedziałem w porządku, to Dobrze. potwierdzam. Przepraszam, nie dosłyszałem, no moja wina. Skontaktowałbym się z naszym dyżurnym, który by się skontaktował z oficerem dyżurnym danej jednostki, w tym przypadku Komendy Rejonowej Policji Warszawa 4, przepraszam, Warszawa 1, tak? I on by udzielił odpowiedzi. Jeżeli by dyżurny w tej chwili nie udzieliłby, podejrzewam, że skontaktowałby się z kierownikiem danej jednostki. Byłby to komendant bądź któryś z jego zastępców, który jest władny, decyzyjny w sprawie, czy można, czy nie można nagrywać na danej komendzie. Okej. Mam nadzieję, że udzieliłem panu satysfakcjonującej Zrozumiałem. odpowiedzi. To nie jest to, że my decydujemy, kto tam nagrywa, w jaki sposób nagrywa i co nagrywa. Rozumie mnie pan? Rozumiem, proszę pana, mam nadzieję, że pan też rozumie moje zastrzeżenia co do tej całej procedury. Staram się zrozumieć. Okej, dziękuję. Proszę bardzo. To jest taka sytuacja, to ma miejsce tylko i wyłącznie dlatego, że jestem tu przejazdem. W innej sytuacji by było zupełnie inaczej, ale okej, dobra. Wie pan mi powie, pan koszulkę polo. Przecież w rozporządzeniu mówi, że na koszulce polo powinien być imiennik. Dlaczego pan nie nosi imiennika? Ja też nie mam, powiem szczerze, ale to Dlaczego panu z mojej winy, bo po prostu No, zerwał widzi mi pan, się- i widzi, Ale proszę pana, ja się panu przedstawiam, mogę panu okazać ale wie pan co, legitymację? ale nie o to chodzi. Wie pan co, bo jak ja nie mam gaśnicy w samochodzie, to kogo to interesuje, że nie mam gaśnicy w samochodzie? Nie spełniam ale przepisów. ja panu wytłumaczyłem. No to widzi pan teraz, co się dzieje? Niech pan zobaczy, co się dzieje. Pan łamie prawo. Pan łamie prawo. Nie macie imienników, mimo że Nie, powinniście... prawa nie łamie, proszę pana. Dobrze, niech pan pokaże legitymację sobie. Proszę bardzo. Pana też poproszę, pan wyjdzie. Proszę bardzo. Panowie powinniście nosić. Pan... Proszę bardzo. Starszy aspirant, numer służbowy podać? Nie potrzebuję. Ja Proszę nie bardzo. będę pana danych do niczego wykorzystywał poza tym, co mówiłem. Tłumaczę dlaczego nie. W porządku. Ma pan prawo się dowiedzieć, proszę Ale bardzo. pan rozumie, że pan powinien mieć to przy sobie, tak? Tak, ale ja już Czy pan rozumie, że nie spełnia pan rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie? zdaję sobie, mówię, jeżeli... I pan wychodzi tak na mój, służbę. Nie, proszę pana, mój przełożony, jeżeli będzie chciał, żebym notatkę napisał, ja napiszę, nie widzę najmniejszego problemu. Tak? Nie o to chodzi, ja nie mam zamiaru panu się akurat o to dzisiaj czepiać w takim sensie, tylko wie pan, tak jak Rozumiem. ja bym świadomie wyjechał bez gaśnicy w trasę. Policja- Rozumiem pana zastrzeżenia, przyjmuję to do wiadomości. Okej. Wygląda na to, że panowie legitymujecie człowieka, który nie łamie prawa, a sami tego prawa nie przestrzegacie. Nie wszyscy mówię. Czy właściwie wszyscy, bo próbowaliśmy. No, razem to już będziemy rozpatrywać zupełnie gdzie indziej. Znaczy, niech pan mi powie ogólnie. Przecież dobrze to do pana powiem. Kolega mnie pytał o nazwisko panieńskie Mak, tak? W przepisach nie ma nigdzie nie ma w przepisach, że ja mam podać nazwisko panieńskie matki. Oczywiście gdybym popełniał wykroczenie lub przestępstwo, to jest trochę inna sytuacja. Ale taka sytuacja tutaj nie ma miejsca. Więc dlaczego ten pan mnie pytał o nazwisko Proszę panieńskie pana. matki? Dlaczego on chciał dane osobowe mojej mamy? Skoro miał imię, ale nie, imiona. nie dane osobowe No, pełne. jak? Imię i nazwisko mojej mamy to są dane osobowe. Ale nie pełne, tak? Chodzi o No to, jak? żeby pana personalnie w miarę możliwości jak najlepiej zweryfikować. No, ale tak? proszę pana, czyli pan pytał grzecznościowo, a nie, że ja mam obowiązek podawać, tak? No nie, powiem szczerze, no nie ma takiego obowiązku, że musi pan podać dane nazwisko panieńskie No to- mamy. Tak?
Ale mówię, to jest, moim zdaniem działa to w dwie strony. Nam ułatwia pracę, to Ale przyspiesza. Wie pan co, bo ja mam argument przeciwny, bo im więcej, ja przecież panów nie znam, nie? Oczywiście. Nawet jak panowie mi się legitymujecie i tak dalej. Ma pan prawo spisać nasze numery, Ja imiona, rozumiem. nazwiska, stopnie. Może pan... W porządku, proszę pana. Niech pan mi teraz da dokończyć. Dobrze, Ja przepraszam. wiem. Okej, w porządku. Pana uwagi były słuszne, że czasami panu przerywałem. Natomiast chodzi o to, że ja panów też nie znam. W związku z czym, jak pan mnie pyta i ja odmawiam i pan mówi dalej należy, no ale trzeba, bo jak nie mam dowodu, to tak dalej. Takich argumentów pan używa. No to ja też mam prawo mieć obawy ludzi, to nic nie da, że panowie mi się przedstawicie, powiecie, gdzie pracujecie i tak dalej, ponieważ w dalszym ciągu istnieje obawa, że te dane, które wpadają w ręce obcych mi osób, Tak. zostaną źle wykorzystane. No. W dalszym ciągu. I ja chcę zapobiec. Rozumiem. No to więc... Proszę pana, to jeżeli pan pozwoli, ja panu to wytłumaczę. No, Mogę? może pan. Jeżeli pan nie ma pewności, że jesteśmy prawdziwymi policjantami, No, powiedzmy, no ma pan takie podejrzenia, ma pan mieć takie prawo. Zgadza dobra, się? ukróćmy tą dyskusję. Może- Ja wierzę panom, że jesteście Ale nie, prawdziwymi policjantami. Może pan zadzwonić pod numer alarmowy 112 i poprosić, że legitymuje pana 4 policjantów, Mhm. podających, 4 osoby podające się za funkcjonariuszy policji, którzy są umundurowani, Mhm. okazali legitymację. Pan nie ma obowiązku znać się na pełnym umundurowaniu, na jak wygląda legitymacja policyjna, Mhm. bo nie ma pan takiego obowiązku, zgadza się? Okej. I wtedy z numeru alarmowego 112 zostaje to przekierowane na komendę stołeczną i przyjedzie najbliższy patrol. Dobrze. Rozumie pan? Rozumiem, proszę pana, tylko ta cała pana wypowiedź nic nie robi z argumentem, który ja podałem. I tak w dalszym ciągu nie mam pewności tego, No to- że pan tych danych nie wykorzysta gdzieś indziej, tak? Proszę pana, Nie mam żadnej pewności, nas bo nie mogę nas mieć. obowiązuje- Panowie mnie dzisiaj spiszecie, zrobicie wszystko, oho, potrzeba będzie panieńskie matki, a pan mówi, że nie mam obowiązku podawać. No to teraz proszę. Ale proszę pana, chcemy zweryfikować, powiedziałem, że po prostu przyspieszy to. Dobrze, proszę pana. Pan powiedział, że potrzeba panieńskiej matki, pan powiedział, że nie mam obowiązku takiego podawać, to teraz panowie Nie, ale między powie sobą. pan, o co chodzi, po prostu w ten sposób weryfikujemy. Szybciej zweryfikujemy to. Czy to są Wie pan co, w tej konkretnie chwili ja już dane? straciłem 48 minut i pan sobie weryfikuje dalej, ponieważ pan powiedział wyraźnie, że nie ma obowiązku. Już ze sobą chociaż panowie bądźcie spójni, jak nie jesteście z tym, co jest w Nie, przepisach. proszę pana, po prostu w ten sposób jesteśmy w stanie Nie był pan tutaj zweryfikować- świadkiem tej rozmowy, więc pana wypowiedź nie ma w tej chwili najmniejszego. Pan powiedział, że nie mam obowiązku po prostu podawać. pan nie wysłucha, że w A ten pan powiedział, że sposób- będzie potrzebny. No i co teraz? No bo w ten sposób dyżurny jest w stanie zweryfikować, Ale czy pan to nie są rozumie, że to nie konkretnie jest pana odpowiedź na mój argument. Pan powiedział, że będzie potrzebny, a pan powiedział, że nie mam obowiązku. To teraz co? Skoro pan już wie, że ja bardzo niechętnie podaję dane, to co teraz? Rozstrzygnijcie panowie między sobą to. Macie moje dane PESEL, chce pan numer dowodu? Mogę podać numer dowodu i nie ma najmniejszego problemu. Znam na pamięć. Ale nie, proszę pana, ale to my możemy to zweryfikować z dokumentu, a takie podawanie to nic nam nie daje. No, wy macie moich dokument i numer dowodu w systemie, na pewno, no. Ale proszę pana, ja tego dowodu nie sprawdzałem, nie miałem go nigdy w ręku, może robił to inny funkcjonariusz, ja tego nie wiem. No w porządku, ale jak ja panu podam, a jest informacja, to wie pan, ilu ludzi, czy to już nie umniejsza jakiegoś prawdopodobieństwa, że coś jest nie tak, ilu ludzi zna numer dowodu? Któryś z panów zna numer dowodu na pamięć? No nie znam. No widzi pan, a ja znam i mogę podać i nie ma problemu, a nazwisko dobrze, ale panieńskie mam. Ja niestety mam obowiązek, żeby ten dokument mieć w ręku i go Rozumiem. sprawdzić. To nie jest jakaś moja Przyjmuję zgoda, do po prostu wiadomości. Mam taki obowiązek. Przyjmuję do wiadomości, proszę pana. Po prostu ja robię wszystko tak jakby, żeby nie zrobić sobie krzywdy i żeby panu też nie zrobić krzywdy. Żeby wszystko było zgodnie z przepisami. Przyjmuję do wiadomości pana komunikat. Pan próbuje tak robić, to nie znaczy, że pan robi, ale powiedzmy, że to miał pan na myśli, nie będę się czepiał słowem. Masz tablet? Nie mam. No nie mamy tableta. Nigdy policjantom nie podałem ani nazwiska mojej mamy, ani adresu zamieszkania.
W ogóle nie ma takiego obowiązku z tym adresem, to już jest inna sprawa. No proszę pana, ale powiem tak, że wszyscy legitymowani podają takie Nie wszyscy, dane bo ja nie. i te dane nigdy nie były wykorzystane w taki sposób, że... Wie na pan przykład- co, no ja skąd pan ma wiedzieć, że nigdy nie były wykorzystane w taki czy w inny sposób? Co pan wie, co wszyscy policjanci w Polsce robią z danymi? No wie, no nie jak pan. Pan się postawił teraz w pozycji absolutu, który wie, że żaden policjant nigdy nie wykorzystał żadnych danych w Dobrze, no sposób. to powiem pan tak, nie słyszałem o takim przypadku. Okej, to jest zupełnie coś innego. Z uwagi na to, że nie ma możliwości, żeby... Nie podam panu Dobrze, nazwiska moment, proszę państwa. pana, musi jeszcze chwilę przyjechać patrol, który ma, że tak powiem, Urządzenie do urządzenie sprawdzenia. i szybciej po prostu stwierdzimy, Werdeo, tak? Ale panowie przecież, ja panu powiem tak, przecież panowie, Tak. ja byłem legitymowany, już panu mówię, w ostatnim roku, nie wiem, na pewno przez 20 patroli policjantów. Za każdym razem dobrowolnie dawałem się wylegitymować. Dzisiaj nie chciałem, ale panowie pod obietnicą doprowadzenia mnie do jednostki, więc zrezygnowałem dzisiaj z tego. Nikt z nich nie miał żadnego problemu z tym potem, że ja nie podałem pańskiego czy adresu. Nikt. Bo wszyscy, no więc mamy 2 radiowozy, co się dzieje? Rozumiem, ale wie pan co, po prostu może mieli przy sobie mobilny terminal No i ale wtedy proszę pana, mają ma pana pan wizerunek i są w stanie telefonie zweryfikować. krótkofalówki, podaje pan tam dane przez radio, oni sprawdzają w systemach. No ale mogę panu Puści pokazać, faceta tu do nie ma widzenia. wyświetlacza i nie widzę pana No dobra, ale to żaden panów nie ma terminala tego takiego? Nie mamy. Nie, właśnie nie mamy, niestety. Dobra, no to czekamy. No. Nie macie, to nie ma. Ojej. Pan powiada? A może pan jednak da się przekonać? No, Proszę jeżeli- pana, nie poda jeżeli panu... sprawdzimy pana na terminalu, to i tak będziemy wiedzieli, jakie są wyświetlaki, więc... I pan sobie sprawdza, wie pan, ja... No dobrze, dobrze. Przecież pan widział, że ja z bardzo dużą niechęcią podałem panu dane, tylko pod cudzysłowie używam tu słowa groźbą doprowadzenia mnie do komisariatu policji, czy tam do jednostki policji. Podałem panu te dane. Tak, jesteśmy tu 52 minuty i walczycie z osobą, która nie popełnia i nie jest podejrzana o żadne wykroczenie przestępstwa, przynajmniej nikt nie był w stanie tego powiedzieć, dlaczego tak by miało być. 6 minut 44? I to wy mi utrudniacie, panowie, a nie ja panom utrudniam. A nie wiem. Przechodzę sobie koło ambasady Rosji, policja filmuje z jednej, z drugiej strony, nikt nic nie reaguje, nikt nic. Przechodzę sobie koło ambasady Izraela, dzień dobry, co pan robi, filmuje. A, no to fajnie, widział pan coś dzisiaj ciekawego? No tak, budynki, te lampy. Nie ma żadnego problemu. A tutaj mamy godzinny problem, ponieważ filmuję obiekt, przy którym inne ambasady, takie same obiekty, gdzie indziej nie było praktycznie żadnego problemu. Nie we wszystkich przypadkach, gdzieś tam przy Turcji się zdarzyło, ale powiedzmy, że przebiegło to tam w miarę szybko i jakoś. Natomiast, no co się dzieje? Gdzie jest ta różnica w standardzie? O co chodzi? Dlaczego to jest niespójne? Ale No panu mówię, przy Rosji i przy ambasadzie Rosji i przy ambasadzie Izraela, bo mnie te budynki interesują, placówki, nikt mnie nie legitymował, nikt nic ode mnie nie chciał. Zamieniono ze mną słowo, powiedziałem, filmuję, bo lubię tak jak panom rozumiem. i koniec. A panowie nie legitymujecie, no to po co to? Wie pan co, to była trochę inna sytuacja, bo wyszedł pracownik ochrony. Proszę pana, przecież pan do mnie szedł wcześniej, zanim on wyszedł. No ja mam nagrane na kamerze, no to o co to chodzi? Pan nie szedł do mnie? No niech pan Ale chociaż... jeszcze nie podjąłem czynności, a pracownik już pana poznaje. No tak, i co pracownik powiedział? Niech pan powie, co pracownik powiedział. Głupotę strzelił, że nie wolno nagrywać. No to teraz pan na podstawie tego, że wyszedł do mnie pracownik i skłamał w żywe oczy, mu podejmuje czynności, no bądźmy poważni, no. Niech pan go weźmie, tego pracownika, niech przyjdzie, wyjaśnijmy to mu. Niech pan weźmie. Pan stoi i tak, niech pan go wezwie, żeby mu to wytłumaczyć, żeby mi dali tu spokój, jak będę przychodził następnym razem. Jeżeli kiedykolwiek będę, bo prawdopodobnie nie wiem, nie? Takie nieprzyjemności. Widzi pan, i teraz taka sytuacja. Przychodzi koleś, kłamie mi w żywe oczy, pan jest, ale jeszcze coś on panu zrobi. Ja panu też nic nie zrobiłem, ale jego pan nie legitymuje, nie? Nigdzie nie uciekam, proszę się nie martwić. Ja nie mam takich zamiarów, żeby się ganiać z policją. My też nie mamy zamiaru biegać na pana. 4-4. Wszyscy się rozejdziemy. To ma podjechać? Tak. Od nas jedzie. Zerdziemy.
jest dużo. Co oni chcą tutaj teraz? Wykona pan jakieś czynności? Poprosi pan tego pana? Czy powiecie, że ambasada i tam wolno kroić ludzi? Pan to słyszał przecież, nie? Że ten człowiek do mnie powiedział. Widzi pan jaki to jest standard? Widzi pan jaki to jest standard traktowania mnie? Na takich podstawach, jak panowie mnie to legitymowaliście, to ja bym powinien wzywać za każdym razem patrol i pana, że pan jeden gwałci, może gwałci w domu dzieci, a drugi może bije mamę, a trzeci może coś zrobi. A możujemy sobie, a może pan to, a może pan tamto. Zobacz pan, ludzie podchodzą do ambasady, koniec świata. Co teraz? Wskazuje palcem. Przecież on może zbierać dane. I nikt ich nie zaczepia, nikt ich nie będzie legitymował. Przejdą sobie spokojnie i nikt nie ma żadnego problemu. Przecież mógł zapamiętać wizerunek, coś, jakieś dane. No raczej nie znajdą, proszę pana, do środka. A ja zajrzałem do środka? Przepraszam pana, a zajrzałem? Ja nie No to, byłem na samym no, początku. no to po co pan ten argument? Aha, no to ale pan użył argumentu, nie zajrzał, czyli rozumiem, że ten argument był w Nie stosunku znajdą, do nie mnie. ma takiej możliwości. Słucham? Nie ma takiej możliwości, że zajdą do środka. No to jeżeli on nie zajrzał, ja nie zajrzałem, to po co my tu stoimy? Już panu wytłumaczyliśmy. Chodziło o nagrywanie osób, które wchodzą. No przecież ja nie nagrałem ani jednej osoby, która wchodziła. Ja nie wiem, co No to dobrze, no to niech pan powie, przecież panowie tu byli, no można się ich zapytać z dobrej woli. Nagrałem chociaż jedną osobę, która weszła do ambasady? Jak panowie tutaj podeszliście, bo ja nikogo takiego nie nagrałem. A jak nawet ja bym teraz mówił nieprawdę, panowie chcecie, znaczy byłoby podejrzenie, że bo nie wiecie czy coś, chociaż to samo nie powinno być, to możecie iść, przecież jest monitoring i sprawdzić, czy ja nagrałem chociaż jedną osobę, która wchodzi do ambasady. Uwaga, co w ogóle jest legalne. Proszę pana, jeżeli by się coś stało, podejrzewam, że pan by został wtedy wezwany oficjalnie na jednostkę policji z zapisem, który pan dokonał celem weryfikacji. A dlaczego nie ta osoba, która teraz zajrzała? Pan nie wylegitymował, bo przecież ta osoba tak samo patrzyła tutaj sobie coś w ten wejście, tak? Może się tutaj wszyscy myślą, że to załatwienie sprawy urzędowej. To jest tylko ambasada. Sprawy urzędowe załatwiają przez konsulat. Tutaj nic nie ma napisane, proszę pana. Poza tym, że to jest ambasada. No dobra, no to o co chodzi? No to o co chodzi znowu? Skoro nic nie ma napisane, niczego nie ma takiego, co nie może być na widoku, to o co Panu chodzi? zostało wytłumaczone. Ale pan podaje jakiś argument, ja panu kontruję to, a pan mówi, że zostało wytłumaczone. No. Ja mam do panów prośbę, czy panowie moglibyście się o krok ode mnie oddalić dalej? Dwóch panów? Ja nie uciekam nigdzie, tak? Pana i pana poproszę. Nie wiem. Jeszcze raz proszę pana, poproszę, tylko mnie pan powtórzył nazwisko, bo sytuacja nerwowa jakby pan... Jasne, już. A pana, przepraszam? Pana nazwisko... Jak? Bardzo już. Ja już wszystko wiem, proszę pana, pan nie uznaje, że pan próbował w jakikolwiek sposób zatajać swoje dane, od razu pan. W żadnym wypadku. To akurat pan wszystko wykonywał tak, jak się nie powinno, więc nie mam żadnych kwestii. Po prostu wie pan, nowa sytuacja. Ja rozumiem. Nie mam zwyczaju nagrywania legitymacji panów, w związku z No czym... nie może pan nagrywać, może pan odblokować jak najbardziej. Więc nie, ale w ogóle nie mam takiego zwyczaju. Ale jeżeli pan by chciał odnotować, ma pan kartę długopis, proszę bardzo. Jasne. Ja nie widzę najmniejszego problemu. Wystarczy, że pan mi powiedział. Oczywiście, jak najbardziej. No, jestem na ambasadzie.
Wiem, że nic nie będę czytał. Zatrzymuję, ograniczacie panowie moją wolność. Przez, proszę pana, godzinę. Bo filmuję, szedłem i filmuję. Chcecie ode mnie nazwisko panieńskie mojej matki, mimo że nie jest to w żaden sposób prawny obowiązek, w żaden. Nie popełniam wykroczenia, przestępstwa i stoję tu otoczony przez ludzi. Wychodzi facet, łże w żywe oczy, nic nie reagujecie, nic do mnie. Jeszcze... A pan mówi do mnie, że jest pan miły niby, ale już pan szedł do mnie, ale nie podjąłem czynności. Kpicie ze mnie po prostu sobie. Grzecznie, co prawda, ale kpicie. No dobra, skoro tak. Mogliście mnie spokojnie puścić. Rozpytać, odpowiedziałem wam i mogłem sobie pójść spokojnie, tak jak wielokrotnie to miało miejsce. Ale nie. 3 radiowozy, 6 policjantów, bo facet filmuje i nie chce podać danych, których nie musi podawać. Teraz mnie panowie przytrzymujecie tylko i wyłącznie przez to, że nie macie nazwiska pańskiego matki. Niewiarygodne po prostu, niewiarygodne. Zabieracie mi czas, ponieważ chcecie, nie macie danych, których nie potrzebujecie ode mnie. Przez telefon? Nie można było tego zrobić przez telefon, to podaje PESEL, imię, nazwisko, dzwoni do jakiegoś dyżurnego? Nie można tego tak zrobić? To pana telefon kodowany. No nie macie czegoś takiego, że w razie takich jakichś sytuacji, nazwijmy to nieoczywistych dla was? Albo podbramkowej. Nie, proszę pana, nie posiadamy na No wyposażeniu. to i widzi pan teraz. I teraz przez taką sytuację, kiedy ja mam prawo do niepodawania danych, ja muszę czekać, bo wy nie macie jakiegoś urządzenia. danych całych, tylko na policję. No na panieńskie matki, no to... Proszę pana, no to trochę rozgraniczyć pewnie. No panieńskie matki, no mówię, no to jest dane, tak? Dana, dobrze, dana. Jedzie radiowóz. Okej. Teraz jak ja już stonuję, już się trochę uspokoiłem do tej sytuacji. Proszę pana, jest pan mi w stanie podać, czego pan konkretnie się obawiał? Pan mówi, że do wykorzystania tych danych w jakich celach? To znaczy, że to, że ja tutaj zaatakuję, tak? Może, albo ktoś wykorzystując moje dane zaatakuje jednostkę, tak? Znaczy tę ambasadę, tak? O to chodziło, tak? Że taka była przyczyna. No bo pan mówi, tak pan powie, próbuje teraz pamięcią sięgnąć, że dlatego chcecie moje dane i mnie legitymujecie, bo to jest obiekt nie zagrożony, ale chroniony, ale dobra, zagrożony. Niech już jest. A przyczyną jest to, że te dane mogą być wykorzystane do jakiejś akcji typu terrorystyczne, tak? O to chodziło, dobrze zrozumiałem? Przykładowo. Dobra, no i teraz pytanie. Na jakiej podstawie pan uważa, że coś takiego mogłoby być w tym wypadku wykorzystane?
co jest jakie jest znamiono tego? Widzimy się, tak? Bo rozumiem, że nie ma innego powodu, jest tylko widzimy się. Chyba, że jest inny, chyba, że panowie macie jakąś, nie wiem, że pan by mi powiedział, wie pan co, ostatnio facet, który tu przechodził, rzucił tam jakimś, nie wiem, workiem z farbą i dlatego pana legitymujemy czy coś, bo, nie wiem, przypomina pan tą osobę albo coś. No ale nic takiego, podejrzewam, że nigdy nie miało tu miejsca. A przynajmniej pan nie mówi i nie komunikuje mi takiej podstawy, więc tak naprawdę jest, że a może coś tam się stanie. A może facet jadący na rowerze z tym plecakiem ma ładunki wybuchowe, a mimo to nikt go nie zatrzymuje. Przecież to jest ta sama dokładnie sytuacja, ten sam argument. Może ten samochód, który jedzie, za chwilę wjedzie na przystanku w ludzi, bo ma taki zamiar, dzisiaj się obudził i uznał, że jakiś diabeł mu coś takiego mówi i że warto to zrobić. A może, no nikt tego nie robi, a może ktoś coś zrobi. Jakby były podstawy, mówię, gdybym tutaj na murek drogę postawił albo coś, to ja to rozumiem. To by pan miał wtedy rację, że tutaj dotykam ogrodzenia, przekładam kamerę czy coś. Ale jak ja sobie idę, po prostu sobie idę i nagrałem, mówię, wow, ciekawy budynek, o jak fajnie zabezpieczony, tutaj nikt nie wiedzie, o ile on nie pozwolą czy coś. Idę dalej. I nie ma żadnego problemu. Sztab Generalny Wojska Polskiego, proszę pana. Idę, takie podobne tam zabezpieczenia. Myśli pan, że ktoś wyszedł? Nie wyszedł nikt. A obiekt chroniony. Idę koło kancelarii premiera, prezydenta, koło Sejmu. Nagrywam wam sobie te ciekawe budynki. Stoi policji mnóstwo. Obiekty chronione. Nikt nie reaguje, bo po co by mieli reagować? Człowiek idzie i nagrywa. W dzień, normalnie, nie ukrywając się, nic nie robią. Nikt mnie nie zaczepia. Przechodzę tutaj, jest afera. Wychodzi koleś, który nie ma zielonego pojęcia o prawie obowiązującym u nas w państwie. Panowie podchodzicie, chcecie tam pod groźbą, w cudzysłowie mówię, obietnicą zawiezienia na komendę czy tam do jednostki policyjnej. Bierzecie te moje... No ja teraz zaczynam, proszę panów, podejrzewać, że skoro albo tamci są niekompetentni, albo państwo. Podejrzewam, albo panowie. Podejrzewam, że tam się było wszystko dobrze, a tu jest po prostu źle, więc panowie, coś chcecie z tymi danymi moimi zrobić. Może pan to zweryfikować, może pan napisać... Nie mogę nic zweryfikować, proszę pana, bo to są tylko oświadczenia słowne ludzi. Oni tylko mi powiedzą, a nie pana intencje. Pana intencji nie mogę zweryfikować. Ci ludzie, którzy pobierali od mnie dowód osobisty w pewnej sytuacji gdzieś, też mówili, że wszystko jest ok. Się okazało, że nie ok i 17 razy wzywano na policję, bo kredytów nabranych nie wiadomo ile. Bo każdy tak może mówić. Nie można zweryfikować kogoś zamiaru. Chyba, że się jest kogoś w głowie. Tak jakby, nie wiem, no jak... Skąd oni jadą? Z Kuala Lumpur? Ze Szczęśliwic, proszę pana.
Skąd? Jesteś szczęśliwy. Może pan tych zatrzyma, a oni może mają. No to tam powinni mieć. No. Chociaż pan próbował to skrócić. Wystarczyło powiedzieć, podejść do tego. No on może nagrywać, nic nie robi, szedł pewnikiem. Tyle w temacie. To nie. Spokojnie, koledzy szybko potwierdzą i... Pan widzi, że ja nigdy nie odchodzę. Mówię do niego, mówię do pana, ja mówię do pana. Ucieka, proszę No, pana. Też tak jak twierdzę, wie pan co, ja i tak mam ograniczone, no nie mogę sobie wzdłuż tutaj pochodzić, chociaż Boże Święty. Czego panowie się obawiacie, że 4 policjantów uzbrojonych mi nie da rady? No bez przesady. No. Nigdzie nie idę, nigdzie nie uciekam, podałem dane. Proszę, co ja jestem na ślubie nieznanego żołnierza. Warte pełnię, że mam stać na baczność. Ja rozumiem, co pan do mnie powiedział. Nigdzie nie odchodzę. Najzabawniejsze, proszę pana, jest to, że to się dzieje w ogóle przed ambasadą Stanów Zjednoczonych.
gdzie tam takich kanałów jak ja prowadzę są dziesiątki, gdzie tam za takie akcje lecą po prostu dziesiątki tysięcy odszkodowań. Bo to jest ograniczenie mojej wolności. To jest ograniczenie mojej Nie wolności. wiem, co tam nagrywają w Stanach Zjednoczonych, nigdy nie byłem. Ja mówię panu, że to najzabawniejsze tylko dlatego. Ponieważ ja przez ponad godzinę nie mogę odejść, ponieważ wykonuję legalne czynności. A panowie nie wiedzą, co ja zrobię. I wydaje się to panom przynajmniej zastanawiające. Ja mam wrażenie takie, i powiem, że jakby pan tu był na początku, to by w ogóle do tego nie doszło. Pan by to zrobił? Wylegitymowałby pan mnie, jakbym ja tu szedł z kamerą? Jak już pan zauważył, nie byłem na początku. Ale tak? załóżmy taka sytuacja hipotetyczna. Hipotetycznie, proszę pana. No bo Zawsze, ja wychodzę z założenia, że z każdą osobą można dojść No do można, jakiegokolwiek no i- porozumienia. prawda, W prawda. taki czy w inny sposób. Pewnie tak. Nie jestem, że tak powiem, miłośnikiem, tudzież fascynatem, żeby się z kimś szarpać. Okej, Zawsze można naprawdę porozmawiać. no dobra, i pan wie, i teraz Przyjechaliśmy, zaczęliśmy zwykłą, prostą rozmowę. która Uważam, że prowadzi do tego, bo wie pan, to można wszystko robić w białych rękawiczkach. subiektywna ocena, proszę pana. Ma pan taką No tak, ocenę? Proszę Ale bardzo. faktem jest, że panowie chcecie ode mnie te dane. Faktem jest, że to chcecie. Obojętnie jak przemilibyśmy nie byli, to i tak na końcu dostaję klapsa, ponieważ mówicie i podać dane, albo jedziemy na komendę i tam dowiemy się, jak się nazywasz. Mimo, ja panu cały czas mówię, mimo, że ja nie wykonałem, sam pan powiedział, żadnej nielegalnej czynności. Nie wtargnąłem nigdzie. Zgadza się? Wobec mnie czynności są prowadzone, wobec osoby, która próbowała mi zakazać tego, nie są czynności prowadzone. Proszę pana, ja teraz zrobię to po prostu ostentacyjnie. Chcę podejść sobie, pan podejdzie ze mną, ja sobie nagram tutaj, będę nagrywał tu naprzeciw. Zrobimy, proszę pana, tak. Ponieważ pan jest bardzo stonowany ogólnie, ja mam rozwiązanie tej sytuacji, żeby to się wszystko tutaj zakończyło. Ale ja muszę to zobaczyć. Jeżeli ja to zobaczę i to się stanie, to ja nie będę wyciągał żadnych konsekwencji z tego tytułu. Nie będę próbował wyciągnąć, bo z wyciągnięciem konsekwencji to jest zupełnie coś innego, a z próbowaniem zupełnie coś innego. Ale to zobaczymy, bo ten pan mediacyjnie tu podchodzi, więc ja teraz zobaczę, czy panowie na to przystaniecie, czy nie. Oj, 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 oj. To było ostatnie miejsce, które tutaj dzisiaj chciałem filmować. Ostatnie. Byłem, proszę pana, przy sobie kancelarii prezydenta. Byłem przy... Specjalnie jestem rano dzisiaj, że nie dużo ludzi. Byłem przy Sejmie, przy ambasadzie Francji, przy ambasadzie Niemiec. Ciekawe obiekty, one są w różnych stylach. Wytłumaczyłem panu, że to jest hobbystycznie, być może gdzieś to zostanie udostępnione, być może nie, różnie to może być. I to jest ostatnie miejsce. Skręcałem w prawo i szedłem już do siebie, żeby stąd odjeżdżać.
Ale jednak. Ja teraz już zaczynam podejrzewać, że to jest jakaś próba represji na mnie, wywarcia jakiejś takiej presji, że nagle 5 policjantów, 3 radiowozy, ja nie muszę podawać danych i stoimy tu z powodu, już pewnie z 30 minut z powodu tylko i wyłącznie nazwiska panieńskiego matki, którego nie muszę podawać. No ciekawe, jedziemy na komendę jednak, czy nie jedziemy? Proszę pana, potwierdziłem pana dane, jest pana zdjęcie, czyli jestem w stanie ustalić, że jest to pan i możemy pana... Proszę się zobaczyć sobie. Dobrze, ale poznałem po twarzy. Jest już pan wolny, może pan śmiało iść. Ma pan oczywiście prawo złożenia zażalenia na sposób tej interwencji przeprowadzonej. No ja tutaj, panowie, no nie życzylibyśmy sobie udostępniania tego po prostu naszego wizerunku. Proszę pana, ja już komentowałem, ogólnie to nie jest koncert życzeń, nie zawsze taką formułkę mówię. Ja Ponieważ pana po prostu informuję, tak? ja grzecznie panu do tego powiedziałem, więc ogólnie ma pan zakryte twarz maską, ale jak gdzieś będę udostępniał ten film, to nie będzie żadnych panu danych widocznych, jeżeli chodzi o pana imienniki, a głosy pozmieniam, jeżeli dojdzie do publikacji. Także wizerunek pana w sposób rozpoznawalny nie będzie upubliczniony na pewno. Nigdy tego nie robię, poza jednym wyjątkiem, kiedy tam, ale to był jeden wyjątek i do tej pory nikt nie wie, jak ten policjant się nazywał, by się Rozumiem pan przedstawił. sprawę. Pan jest sprawdzony, Dziękuję potwierdziłem. bardzo. Dziękuję. Życzymy miłego. Dziękujemy. Miłego dnia. No ja, proszę pana, nie odezwę się do pana przyjemnie, bo ograniczono mi na ponad godzinę moją wolność, w związku z czym przepraszam, ale ja panu miłego dnia nie będę życzył. Jak pan sobie? Może pan iść tak, śmiało. Dobrze, mogę iść, to mogę i zostać, prawda? No, O, oczywiście. nawet właśnie. Tylko na teren policjantów może być ambasada. Dla panów informacji, jestem tu 3 minuty. Ja miałem dla pana taką propozycję. Żeby pan poprosił tą osobę, która to wyszła i powiedziała, że nie może filmować, żeby wyszła i żeby pan przy mnie to wyjaśnił tej osobie. Jeżeli pan to zrobi, ja odstąpię od próby wyciągnięcia konsekwencji w związku z tą interwencją. Pan próbował coś tam mediować, ale doszło do ograniczenia. Jeżeli pan to zrobi, ja odpuszczę tą sprawę. Jeżeli nie, no to trudno. Jasne, nie widzę najmniejszego. Zapytać się mogę jak najbardziej. Niech on wyjdzie, Dobrze, jak on... dobrze, jak... Momencik. Proszę poczekać, dobrze? Będę czekał. Pójdę, porozmawiam z nimi. Który to był ten pracownik? No wiadomo, który, bo tylko jeden to powiedział. Panowie, Ja nie wiem, panowie który. byli, no mnie pan widział, no. Wiesz pan, ja nie byłem od początku, Ja więc rozumiem, nie ale ten pan był, więc panu może Dobra. powiedzieć. No bo teraz okazuje się, że nikt nic nie widział, nie?
Proszę pana, rozmawiałem z pracownikiem ochrony. Mhm. Jeżeli pan ma jakieś zastrzeżenia, że kolega podejrzewam wytłumaczył odnośnie Szkoda mi panów czasu, nie wyjdzie, rozumiem. nie wyjdzie, że... Okej, dobra, dziękuję. Do A widzenia. proszę mi pozwolić dokończyć. Mogę? No może pan, no już Dziękuję. jestem wolny, dlatego chciałem odejść, No, ale... ale jeżeli pan nie chce, żebym dokończył, proszę bardzo. Proszę, To niech pan dokończy. Jak Jeżeli pan pan ma ma jakieś, ochotę. jakiekolwiek zastrzeżenia do pracownika ambasady, proszę napisać maila bądź listownie, że taki w tym i tym dniu o tego i wyszedł pracownik ambasady, powiedział do pana to i to. Proszę o kontakt z nim, żeby porozmawiać, wyjaśnić sytuację, w jakiej to będzie formie. To jest pana dowolna, że tak powiem, sprawa i interpretacja. W porządku. I z mojej strony to wszystko. Co mogłem, to ustaliłem.